W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak wyszukiwać i śledzić portfele Smart Money na blockchainie. A teraz zapraszam na intro. Cześć, z tej strony IT Tech i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dniu dzisiejszym chciałem Wam pokazać, w jaki sposób można wyszukiwać i śledzić portfele tak zwane Smart Money na blockchainie, czyli portfele, które kupują tanio, a sprzedają drogo. Pamiętajcie, na tym polega, jak wiecie, rynek, żeby kupować tanio, a sprzedawać drogo, a nie nigdy na odwrót. To zdarza się często początkującym uczestnikom rynku, także postaram się Wam pokazać, w jaki sposób możecie takie adresy wyszukiwać. Bardzo prosto. W zasadzie podam Wam gotowca, w jaki sposób sobie możecie to dodać, te adresy, w jaki sposób sami możecie wyszukiwać. No i potem jak śledzić generalnie ruchy tych adresów. Także koniecznie oglądajcie z uwagą do końca. Chciałem Was jeszcze prosić o wbicie łapki w górę, zostawienie suba, no i najlepiej jak wbijecie komentarz pod filmem dla zasięgu, po to, żeby algorytmy YouTube'a lepiej pozycjonowały ten film i żeby mógł dotrzeć do większej ilości osób. I jeszcze mały disclaimer, pamiętajcie proszę, że to wideo i jego treść nie są poradą inwestycyjną. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, ja przedstawiam wyłącznie treści, które mają charakter informacyjno-edukacyjny, także jeżeli to akceptujecie, to łapka w górę i lecimy tematem. Pewnie zadacie sobie pytanie, na jakim serwisie możemy tutaj śledzić te adresy. No, ja tutaj polecam Wam serwis GData. Zastrzegam, że film nie jest w żaden sposób sponsorowany, także nie mam tutaj żadnych gratyfikacji, nie otrzymałem za ten film. Po prostu przekazuję Wam to, co sam zauważyłem i z czego sam korzystam. Także teraz jest fajny czas, bo GData udostępnił ten dostęp jakby do swojej strony całkowicie za darmo. Udostępnili całkowicie za darmo swój serwis, wcześniej był płatny. Nie wiem na jak długo będą dostępni tutaj bezpłatnie. Także no na razie już tutaj od 14 kwietnia już ten dostęp za free. Także tutaj był jakby announcement, ogłoszenie na ich Twitterze, że można z tego korzystać. No ja już miałem wcześniej wersję płatną, od około roku korzystam i czasami dzieliłem się z Wami tutaj informacjami odnośnie portfeli wielorybów. Także przejdźmy sobie już do GData. No i tutaj generalnie po założeniu konta tak wygląda stronka. No i tutaj jeżeli chcemy przejść i wyszukiwać te adresy, to przechodzimy sobie do zakładki Explorer, wybieramy sobie na przykład Ethereum, poszukamy sobie na przykład coinów na ERC20 lub samego Ethereum. To ja Wam pokażę mniej więcej jak ustawiać te filtry tutaj, żeby wyszukiwać sobie adresy. No i tutaj ustawiamy sobie zakres czasowy, na przykład no, kiedy była cena Ethereum dosyć niska. No dajmy na to, że była niska tam rok temu, więc dajmy sobie do ostatniego roku. Potem dodajemy sobie filtry, żeby były adres w proficie więcej niż. Następnie, czy dołączać adresy giełd, oczywiście dajemy nie. Następne parametry jak poniżej. No i pierwsza transakcja, tutaj ustalmy sobie, że była na przykład od 26 kwietnia. No i teraz tak, liczba operacji wysyłania jakby. Dajmy sobie 20. Liczba napływów na te adresy dajmy sobie 2. No i liczba wypływów, żeby była większa niż. No i klikamy sobie search. Ja polecam Wam tutaj sobie ten filtr zasejwować i sobie dodać go na przykład pod nazwą stosowne adresy czy coś takiego. Ja tutaj mam, jak widzicie, dodane. Ok, ja tutaj sobie zaznaczyłem okres od początku roku 2023. Dajmy sobie, no i żeby to było mniej więcej do dnia wczorajszego. Ok, pozostałe parametry ustawiamy tak jak powiedziałem wcześniej. Filtr sobie zapisujecie. Tutaj mała uwaga, jeżeli dacie zbyt duży okres czasu, to generalnie Wam nie wyszuka, więc tutaj musimy w miarę możliwości zawęzić ten range, ten zakres wyszukiwania. Więc klikamy sobie search. Ok, i mamy wyniki. Tutaj możemy sobie oczywiście zwiększyć do 100. No i zobaczmy sobie na adresy najbardziej zyskowne, także posortujemy sobie po proficie. Mamy takie adresy zyskowne, jak sprzedawały. I teraz jak sobie wyszukać takie adresy, które kupują tanio, a sprzedają drogo? To już Wam pokazuję. Tutaj klikamy, najeżdżamy sobie na adres, wtedy nam się wyświetlają różne opcje. Transaction Inquiries, czyli szczegóły transakcji. Analiza adresu, czyli przepływu taka graficzna analiza przepływów pomiędzy adresami. Tutaj możemy sobie dać alarm i tutaj możemy na Etherscanie sobie również zobaczyć ten adres. Także zobaczcie, po kliknięciu od razu nas przenosi na Etherscana.
pokazuje nam, jakie tam coiny generalnie ktoś trzyma, jeżeli o to chodzi, jakie tokeny. Ok, to wróćmy sobie już do GData i zobaczmy sobie adres analysis. Klikamy, widzicie tutaj przepływy, jak mówiłem, w formie graficznej. Tutaj możecie sobie warstwy, ilość transakcji, no i ile ten adres posiada generalnie na swoim portfelu. Ok, klikamy sobie w ten adres, wnosi nas do tego token explorera. No i tutaj sobie widzimy, jakie coiny posiada generalnie ten adres, ZRC20, ETH również. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie śladowe ilości tam shitcoinów ma. No i generalnie zobaczcie, jak ten adres tutaj wygląda, jeżeli chodzi o zakupy i sprzedawanie. Teraz sobie zobaczmy, tutaj możemy sobie oczywiście okres zwiększyć, na przykład dać na 5 lat ostatnich. No i zobaczcie, no nawet nie 5 lat, bo on tutaj pierwszą aktywność zaliczył taką większą w 2022 roku, więc dajmy sobie tutaj, jeżeli chodzi o czas, 2 lata. No i zobaczcie, jak wygląda historia tego adresu. Tutaj w lipcu 2022 gdzie cena ETH była za $1133. No, zakupił ten adres bardzo dużą ilość ETH na swój portfel. Następnie cały czas, zobaczcie, non-stop akumulacja, aż do momentu tych dołków tutaj mniej więcej w listopadzie. No i tutaj była kolejna akumulacja w listopadzie i teraz zobaczcie. Teraz możemy zobaczyć, że przy cenie tutaj dnia 18 kwietnia ten adres troszeczkę, że tak powiem, sprzedał, czyli zrealizował zysk, ten duży profit, więc ten adres możemy sobie tutaj dodać, jakby ustawić etykietę dla tego adresu. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Ok, klikamy sobie tutaj na adres, dajemy sobie add labels, no i wpisujemy sobie na przykład ETH Smart Money Addresses, albo na przykład jeszcze tam z jakąś własną kategorię ETH. No i generalnie wyszukujemy sobie takich adresów, no im więcej tych adresów wyszukamy, tym będziemy mieli jakby większy obraz tego, co robią teraz te adresy tak zwane Smart Money. Najlepiej sobie utworzyć taką bazę. Wiadomo, że to jest czasochłonne, dlatego tutaj GData wychodzi nam naprzeciw i publikują na swoim Twitterze oni takie adresy, takie listy gotowe, gdzie publikują właśnie te adresy Smart Money całkowitą ilość. I co nam to da? No, wyobraźcie sobie, że mamy taki zbiór adresów tych zyskownych generalnie inwestorów. No i teraz możemy sobie sprawdzić, co oni robią na przykład na obecnym etapie rynku. Jeżeli zaczną się wyprzedawać, no to oczywiście będzie znaczyło, że realizują zyski i to nam realnie powie wtedy, co robią jakby najwięksi gracze i najlepsi gracze na rynku. Będziemy wiedzieć, czy ewentualnie możemy spodziewać się jakiejś korekty ceny, czy jednak może dalej rosnąć. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, ale to będzie jakby jedna z fajnych wskazówek, więc to jest mega fajne narzędzie. Ja Wam pokażę tutaj te listy, które tutaj dodał GData. Oczywiście możecie to na ich Twitterze sobie śledzić. Tam Was odsyłam. Również wszystkie linki generalnie będziecie mieli pod spodem, czyli linki do serwisu GData. Pod filmem będziecie mieli te listy, które oni też udostępnili dla poszczególnych altcoinów i tak dalej. To wszystko będzie w opisie pod filmem. No i także myślę, że w przypiętym komentarzu jakieś informacje tam wrzucę, tak żeby Wam to nie umknęło, także tam koniecznie zajrzyjcie pod film. No i koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się ten film podoba. No i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i zostawić komentarza, żeby zwiększyć zasięgi, żeby ten film trafił do większej ilości osób. Ok, lecimy sobie do tego Twittera, tak jak wspomniałem. Jesteśmy na profilu GData. To jest, widzicie, nazwa użytkownika podłoga data. I zobaczcie, co oni sobie tutaj opublikowali. W dniu dzisiejszym wszystkie zyskowne i aktywne adresy jakby umieszczają w jednym miejscu. To jest mega sprawa, zobaczmy sobie. I tutaj możemy popularne adresy, które napływają na giełdy i popularne adresy, które wypływają z giełd. Tutaj możemy sobie zobaczyć ostatnie 7 dni i możemy sobie również zobaczyć ostatnie 10 dni. No więc zobaczmy sobie, jak ten ranking wygląda. Ja sobie też to dodaję oczywiście do ulubionych. Ok, i co widzimy w tych ruchach? Jeżeli chodzi o napływy, to na jednym z najpopularniejszym tokenem jest, jakby nie było, Matic. No i teraz możemy sobie zobaczyć, ile w ostatnich dniach napłynęło tego Matica na giełdy. Czyli widzicie tutaj, że mamy zdecydowanie wyższe wartości napływów niż wypływów.
to może sygnalizować ewentualnie jakiś tam potencjalny pullback. Oczywiście, jeżeli będzie rynek szedł w górę, no to raczej mało prawdopodobne, że będzie jakaś większa wyprzedaż, ale możemy mieć na przykład tak, że cena będzie stała mniej więcej w miejscu, nie? Także tutaj mamy najbardziej popularne tokeny, które zostały jakby wysłane na giełdę IZY. No i tutaj możemy sobie zobaczyć też najpopularniejsze tokeny, którymi ludzie handlują i gdzie jest ten odpływ na giełdy, odpływ z giełd. To może sugerować też zainteresowanie większe inwestorów danymi coinami. Tutaj możecie sobie też zobaczyć, jakie projekty cieszą się realnym zainteresowaniem na blockchainie, a nie tylko jakimś rankingiem na CoinGecko generalnie, czy tam na CoinMarketCap, tylko mamy tutaj realny wolumen generalnie zakupu i realne transakcje, co jest znacznie bardziej dokładne niż takie dane z CoinGecko. Dobra, ale wróćmy sobie na Twittera i zobaczmy sobie, jakie adresy opublikowali. No tutaj, co ciekawe, mamy adresy Matika i mamy adresy tokena Injective. Dobra, więc sprawdzimy sobie, jak to wyglądało tutaj, jeżeli chodzi o te adresy. Mamy tutaj gotowe listy. No i zobaczmy sobie na Injective, klikamy sobie tutaj i od razu nam się wyświetla gotowa lista, także to sobie możemy zapisać również w zakładki. No i możemy sobie oczywiście skopiować to do naszych zakładek w tym miejscu, także klikamy sobie copy i na przykład wpisujemy sobie NJ Smart Money, OK, i dajemy sobie copy to my label, OK, mamy skopiowane i teraz zobaczmy sobie kalkulację tych adresów, tutaj jak one się zachowały w ostatnich dniach. Możemy sobie tutaj zwiększyć na przykład zakres na dowolne z tych tutaj zakresów. Dajmy sobie na przykład ostatnie 30 dni, jak wyglądało dla tych grupy adresów Smart Money, które tutaj są. No i zobaczcie, generalnie można powiedzieć, że od początku kwietnia mamy cały czas trend wzrostowy, czyli akumulację, jeżeli chodzi o te adresy. No i również jeżeli chodzi o cenę tokena, no tutaj nam rosła do $9, no i mieliśmy teraz spadki do 6,5, ale zobaczcie, ci inwestorzy Smart Money nie puścili swoich toreb. Dopiero teraz, jak cena wróciła z powrotem, no to trochę upłynili sobie tego tokena. Także to jest mega podpowiedź. No i zobaczcie, dzisiaj cena wyskoczyła tam o plus 25%. Generalnie, jeżeli chodzi o ten token, to jest kolejny super wskaźnik. Natomiast jeżeli chodzi o... No i patrzymy sobie o adresy Matika. Oczywiście tutaj klikamy sobie to samo copy to my label. No i wpisujemy sobie dowolną tą etykietę i oczywiście sobie to dodajemy do naszych zakładek. No i dobra, i teraz zobaczmy sobie, jak wyglądał Matic na przykład na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, jak się zachowywali inwestorzy. Albo dajmy sobie dłużej tutaj, na przykład dajmy sobie pół roku. Ok, mamy tą grupę adresów tak zwanych smart money, prawnych. No i zobaczmy, jak się zachowywali tutaj hodlerzy Matica i generalnie inwestorzy. Zobaczcie sobie, tutaj w zasadzie cały czas mamy trend wzrostowy i za każdym razem, zobaczcie, największą akumulację to mieliśmy w zasadzie tutaj na przełomie, no początek lutego, zobaczcie, jaki skok tutaj w ilości zakupionego Matica w tym miejscu, ten skok i nagle cena z $18 wyskoczyła na $51, także jak sami widzicie, nic się nie dzieje bez przyczyny. No i a co ciekawe, te adresy nawet mimo spadków dalej akumulowały, także tutaj mieliśmy spadek na $1 i tutaj w dalszym ciągu mamy akumulację i zwiększają w zasadzie swój status posiadania, co może świadczyć o tym, że Matic jest naprawdę mocny. Zobaczmy sobie na przykład jeszcze z ciekawości adresy dla tokena Link. Dajmy sobie copy to my label, dajmy sobie link, nie tak, copy to my label, OK. No i dajmy sobie na przykład z ostatniego pół roku znowu okres. No i co możemy tutaj ciekawego zauważyć? No w linku już nie wygląda to tak na ciągłą akumulację, także tutaj na przełomie roku mieliśmy, zobaczcie, do dołka to mieliśmy ultra silną akumulację. Wtedy można powiedzieć, przez te adresy tutaj mieliśmy dołek, widzicie? Na $5,51. Zobaczcie. Potem w miarę ta cena zaczęła się wybijać, to mieliśmy redukcję na tym poziomie dosyć sporą, tam na $6,12. I potem one otrzymywały te adresy. Cena sobie rosła. Tutaj jak cenę mieliśmy na poziomie 6,15, to mieliśmy większą akumulację i nagle
wzrosty i cały czas akumulacja i kolejne wzrosty. I zobaczcie, teraz mamy wprawdzie spadki, na razie nie widać, mieliśmy spadki przez tam kilka dni, na razie nie widać, żeby zmniejszali, żeby jakby realizowali swoje zyski. Także tutaj takie wychwytywanie tych momentów może być bardzo pomocne w skokach generalnie, jeżeli chodzi o wartości. No i tutaj teraz, jeżeli chodzi o to, jak to wychwytywać. Ja mam ustawione generalnie alarmy na to. Ok, teraz jak ustawić sobie kwestię alarmów, to ja Wam tutaj pokażę. Wchodzimy sobie w zakładkę GData, wchodzimy sobie w nasz username, klikamy sobie w alert, no i generalnie tutaj klikamy sobie w accounts. No i tutaj sobie zaznaczamy, jak chcemy mieć alarmy wysyłane. Mają być na maila, czy mają być na Telegrama. Ja generalnie sobie używam Telegrama, bo mam też również na telefonie. No tutaj musimy zbindować oczywiście tego Telegrama, także ja już mam to zrobione, nie będę tego robił. I teraz jakbyśmy chcieli sobie śledzić pojedynczy adres albo grupę adresów, czy na przykład zmieniają swój stan posiadania, czyli na przykład, nie wiem, zaczęły sprzedawać te adresy albo zaczęły skupywać dany token. No to zobaczcie, jak sobie to zrobić. Jak mamy już tutaj pokopiowane te interesujące nas tokeny, mamy sobie label management, klikamy sobie tutaj WTH u góry, no i zobaczmy, na przykład chcemy sobie dla adresów, nie wiem, Matika ustawić alarm. Klikamy sobie w Matika, mamy te adresy, klikamy sobie tutaj ikonkę dzwoneczka, pojawiają nam się dwa opcje. Możemy dla naszego tagu ustawić alert, albo dla pojedynczej transakcji. My chcemy dla tagów, no i mamy tutaj na sieci ETH na przykład Polygon, label name mamy Matic, zobaczcie. Chcemy na przykład sobie ustawić alarm, kiedy zwiększają, tutaj skupują więcej Matica, więc dajemy sobie, możemy tutaj wzrost, spadek albo procentową zmianę. No dajmy na to, że my sobie ustawimy incremented, czyli zmiana. No i na przykład, że te adresy, nie wiem, kupiły sobie, dajmy na to Matica za $100,000. Albo dajmy sobie za $1 000 000. O. No i tutaj mamy co ile ten alarm ma się wysyłać. No i teraz ilość powiadomień tutaj sobie ustalamy na przykład jedną i interwał dajemy sobie na przykład na 5 minut. Możemy dać oczywiście więcej. I dajemy sobie tutaj Matic, na przykład, nie wiem, zakupy z money buying. No i mamy sobie ten alarm utworzony i nie musimy oczywiście ślęczeć nad tymi wiekersami i generalnie sprawdzać co chwilę, tylko dostaniemy powiadomienie na Telegrama. No i tutaj na przykład zrobimy sobie jeszcze jeden taki alarm. Klikamy sobie w label management. No i na przykład chcemy dla Injective sobie dać Smart Money. Mamy te kilkanaście adresów, klikamy sobie tutaj, dajemy sobie Balance Change Alert, ETH Injective Smart Money, Incremented, na przykład chcemy znowu zobaczyć, czy ktoś kupuje. Stawimy sobie, że 100,000 na przykład. Damy sobie na przykład 10,000, że ktoś kupuje. I tutaj tak samo co 5 minut ten alarm i damy sobie INJ Smart Money Buying. No i mamy tutaj alarm ustawiony. Oczywiście analogicznie sobie możemy utworzyć alarmy również dla sprzedaży, także ja sobie oczywiście takie alarmy tutaj porobię jak najbardziej. Klikamy sobie dalej i klikamy sobie następny. Redukcja, tutaj na przykład ktoś sprzedaje ten 1 000 000, damy sobie na to, liczba transakcji, damy sobie Matic, Smart Money Buying, było to damy sobie Selling. Tak, mamy Submit i mamy już kolejny alarm ustawiony. No i teraz co, jak widzimy taki alarm o sprzedaży albo o zakupie, no to wtedy możemy odpowiednio reagować o czasie, czyli na przykład widzimy, że te adresy kupują, no i możemy zobaczyć, jak mniej więcej sytuacja wygląda na rynku, na przykład z Bitcoinem, no i spróbować na przykład sobie zakupić. Pamiętajcie, że to nie działa tak zero-jedynkowo, że te adresy się nie mylą, bo oczywiście one też mają jakąś tam określoną skuteczność. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo fajna metoda, która może pomóc w zakupach i może pomóc również w śledzeniu jakichś tam fajnych projektów. Więc jeżeli macie już coś upatrzonego albo chcielibyście coś ciekawego znaleźć, to możecie się sugerować również tymi coinami z Data oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o wyszukiwanie jakichś innych projektów i tworzenie sobie listy Smart Money, no to oczywiście możecie to robić. Możecie sobie wejść na przykład na Explorera i dać na tokeny RC20 i możecie sobie na przykład kontrakt adres wpisać. Nie wiem, dajmy na to, chcielibyście sobie prześledzić, no jaki byście chcieli token zamiast Injective'a na przykład, cokolwiek. Dajmy sobie jakiś ciekawy projekt, na przykład dajmy sobie Uniswapa. Na przykład, nie wiem, możecie tutaj dowolny z bazy GData wyszukać sobie, jaki was interesuje, albo LDO dajmy sobie, Lido, a mamy tutaj sobie adresy, które generowały profity, możemy sobie to oczywiście posortować.
No i możemy takie adresy sobie oczywiście dodać, utworzyć sobie własną bazę lub generalnie po utworzeniu bazy sobie zobaczyć, co te adresy dalej robią i śledzić według tego, co Wam pokazałem. Także naprawdę możliwości są tutaj duże. Jest to czasochłonne, ale warto sobie taką bazę zrobić, no bo wtedy mamy super generalnie tutaj, jeżeli chodzi ogląd tutaj na rynek, jeżeli chodzi o śledzenie konkretnych coinów, które nas interesują. Także myślę, że naprawdę jest to bardzo ciekawa opcja. Dajcie proszę znać w komentarzu, co Wy sądzicie o śledzeniu Smart Money, generalnie co uważacie na temat G-Data i tego całego serwisu. Jest to dla mnie mega przydatne, także ja korzystam jak najbardziej i jest to bardzo użyteczne. Jeżeli ktoś chciałby podziękować generalnie jeżeli ktoś z Was chciałby podziękować za materiał i wesprzeć moją twórczość, to oczywiście jest taka możliwość. Zachęcam jeszcze raz do odwiedzenia mojej strony na Patronite, gdzie możecie wesprzeć moją działalność, postawić przysłowiowego browara czy ewentualnie kawę wirtualnie. Z tego miejsca dziękuję wszystkim patronom, którzy obecnie już wspierają i wspierali. Przyczyniacie się do rozwoju kontentu, także wielkie dzięki dla Was. Także w tym filmie myślę, że to już by było generalnie wszystko. Także podsumowując, naprawdę bardzo fajne narzędzie, póki co jest za darmo. Także pamiętajcie, że możecie sobie w każdej chwili konto zarejestrować. Wszystkie linki, tak jak wspomniałem wcześniej, wrzucam Wam pod filmem. Listy adresów też Wam zbiorę tutaj jakby w jedno miejsce i też je wrzucę. Także co, testujcie, komentujcie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i słyszymy się w następnym materiale. Do usłyszenia. Cześć.